Jak to autostop zaskakuje, i to zaskakuje bardzo mocno, Andrew mówi tak: ty, ja jestem też autostopowiczem. Znaczy byłem. Hipisem. Ja cię zapraszam do siebie. On mówi, tylko jest jeden problem. Ja pytam się, jaki? Witam Państwa bardzo serdecznie! Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych na autostradzie, na drodze międzynarodowej 80, możecie sobie zobaczyć na mapie, która ciągnie się od Nowego Jorku na zachód, aż po Los Angeles. Tak przynajmniej coś mi tam świta. W każdym razie, autostop z pierwszego odcinka o autostopie to chyba był 8 albo 9, nie pamiętam. Ale oglądajcie odcinki, moi drodzy, chronologicznie, jeden po drugim, bo każdy odcinek następny to jest kontynuacja historii. No więc, kontynuujemy autostopa tutaj w USA. I co? I daj Boże, żeby złapać. I tyle. Pierwszy mój autostop tutaj i gość mówi tak, jak jedziemy w samochodzie. Mówi: człowieku, tylko pamiętaj, żeby nie wszystkim ufać, bo nie każdy jest dobry. Wiecie, tam napompował mi w głowę jakieś takie rzeczy, cuda niewidy, o tym, jaki świat jest zły. Ale ja przecież wiem, jaki jest świat. No i wiem, że trzeba uważać. No więc łapiemy. Łapiemy stopa. Łapię stopa. Ty, ale jadą tą ciężarówką szybko, to nie będę ich chyba zatrzymywać. Bo to takie problematyczne. Jak ktoś tirowiec, to pewnie powie, że ciężko się takim zatrzymać. Ale osobówka to już łatwiej. Czekajcie, coś tutaj tak słabo sobie radzi, ale w poprzednim odcinku udało się zrobić 214 km. No to jest całkiem przyzwoicie, ale jedziemy dalej, no i zobaczmy, co się jeszcze dzisiaj do końca dnia uda wykonać. To jest niesamowite, jak ludzie tutaj po prostu jadą i jak oni na mnie patrzą na mnie, jakby, nie wiem, się urwał z choinki. No i mam takie trochę poczucie, że tutaj po prostu ten autostop też zanika, tak jak w Europie. Chociaż w Europie staje się to wolniejsze. Dlaczego? Ponieważ tutaj ludzie bardziej żyją, są takimi selfishami, Ktoś się tu zatrzymuje dla kierownika. Tutaj jakieś pytanie zasadnicze, chęć integracji? Halo, halo? Chyba nie. Chociaż nagrywając słabo idzie łapanie, ale nagrywam, może to, kurczę, wiesz, może coś z tego będzie. Niemniej jednak coś tam babuńce, coś tam się chyba stało. Ty, muszę tutaj obserwować oczy z prawej, z lewej. Ale tutaj ci ludzie, oni mają coś takiego, że wstają i od razu mają jakieś tam... Oni są w działaniu. W Nowym Jorku to w ogóle klapki na oczy i nie widać innych ludzi. No babka jakaś by tam mdlała w Subwayu, w metrze, to nie wiem, czy ktoś by jej pomógł. Ale faktycznie tutaj ci ludzie żyją tak bardziej, wiecie, tak są odseparowani. Te mury między nimi są naprawdę dość znaczące. Słuchajcie, Andrew się zatrzymał i mam podwózkę. Tutaj jest Emi z tyłu, psiulka. No i jedziemy do przodu, no, w stronę Detroit. Andrew, I have a question. Can I ask about hitchhiking? So hitchhiking now is not popular in US? I will. I'll answer the questions directly. No, hitchhiking has kind of fallen out of practice in the country. I actually hitchhiked cross country. Here in America? In America, I've hitchhiked to Mexico. Really? Yeah, I once was offered. I used to hitchhike as a hobby. Hobby? Yeah. Okay, hobby. They jump to the train. It was yeah. I've never really train jumped, but I'm pretty familiar with groups of people who are what they call the rail culture, the train people. Train people. Yeah, there's a subculture in America that is kind of still legendary in existence. It still exists in America.
A lot of my experience comes from that culture. So how many years ago did you hitchhike? Well, I started hitchhiking in the 70s. 70s. Yeah, in the So- 1970s. But you born in Hungary. No, I was born in a refugee camp in Yugoslavia in 1957. Okay. And the Hungarian Revolution 1956 was the year that my mom was pregnant, and my parents fled Hungary. And when I was 6 weeks old, we came to America. My father had a friend in Perth Amboy, New Jersey, who was the minister of the Hungarian Reformed Church. His name was Abraham Dejer. And so we stayed with him for a few weeks, and then I grew up in New Jersey. New Jersey. Yeah. Powiem wam tak. Jak to autostop zaskakuje, i to zaskakuje bardzo mocno, bo ostatni kierowca, którego złapałem, to jest Andrew, ten, którego przed chwilką oglądaliście. I Andrew mówi tak: ty, ja jestem też autostopowiczem. Znaczy byłem hipisem. Ja cię zapraszam do siebie. Ja mówię: wow. Mówię: Andrew. Mówię: spoko, no. On mówi: tylko jest jeden problem. Ja pytam się: jaki? On mówi: no mieszkam 30 mil od drogi. Ja mówię: no to trochę dużo, to może nie za bardzo. On mówi: no i masz zaproszenie do mnie. Jeśli się zdecydujesz, to dawaj. Jeśli nie, to okej. Ja mówię: a pokaż na mapie. On pokazuje, się okazuje, że znacząco mniej, bo tam przeholował, że to jest jakieś tam 20 minut ogólnie od drogi. Więc krótszy dystans. Mówię: ty, Andrew, może jednak do ciebie pojadę? No i tak się wydarzyło, że Andrew, bo ogólnie Andrew pracuje na taksówce, więc pojechał teraz do pracy, zostawił mi cały dom z psem. Zaraz wam pokażę Emi i pokażę wam haciendę Andriego. Więc Andrew mieszka sam, jak na kawalera przystało, chociaż Andrew ma 7 dych. No to ma taki trochę nieporządek, ale pokazuję wam nie po to, żebyśmy oceniali, czy ma porządek, czy nie. Emi, siunia moja, siuńka. No, pomagaliśmy koło zmienić, bo się po prostu dziura zrobiła. No to słuchajcie, to tutaj jest tak: piec duży, lodówka duża. Ogólnie Andrew to jest taki fryganista. Fryganista to wiecie, co to znaczy. To znaczy, że znajduje jedzonko na tyłach sklepów. Tak jest. No i też trochę jest sfiksowany na punkcie takiego hippie. No ale to tak powiem wam, że tak pozytywnie, nie? No więc tutaj troszkę takich rzeczy. Meble takie amerykańskie. Ten styl taki totalnie amerykański. I najbardziej przykuwa w ogóle wzrok to radio, które jest tutaj wbudowane. Ciekawe, czy działa. Nie wiem, czy działa, ale chyba działa, no bo tutaj godzina się wyświetla. Tutaj jest zmywarka. No i tak. Tutaj jest Andrew ma swój pokój, gdzie Emily wychodzi. To tam nie będę zaglądać. Teleskop. Tutaj mamy moją sypialnię. Andrew mówi: ja ci zrobię porządek, w sensie trochę i będziesz się tutaj mógł położyć. No więc git, no powiem wam tak, na głowę nie kapie, uprzedzeń żadnych nie mam, więc spoko, no. Można by było się zastanawiać, czy to kierowniku, czy to bezpieczne. No powiem wam tak, nic w życiu nie jest bezpieczne. W życiu trzeba wychodzić poza strefę komfortu i po prostu brać to, co życie nam przynosi. Emily jest grzeczną psiunią, bardzo grzeczną. Zabrała mnie na autostopie. A ja tutaj śpię, u André. André, powiem wam, że jest Węgrem. Tutaj mówi, że kiedyś znalazł coś takiego. Help Hungary International Rescue Committee. O, takie coś znalazł właśnie Andrew sobie tutaj zatrzymał, bo jest z krwi Węgrem. Jego rodzice
uciekli właśnie do Stanów, jak mogli. No więc tak, tam jakieś gitarki, skrzypce, bo Andrew gra. Pokażę wam jeszcze łazienkę. Proszę. No jest trochę tych rzeczy, nie? Bo Andrew się tutaj przenosił. Ale łazienka elegancka. W sensie on to wynajmuje na miesiące jakoś. Nie wiem, ja tak przynajmniej zrozumiałem. Więc no... tak to wygląda, no. Andrew nie ma teraz w domu. Pojechał na taksówce dorobić sobie. Powiedzcie, co myślicie. No, mam nadzieję, że spokojnie prześpię się. Jutro będę mógł kontynuować. Dzisiaj finalnie zrobiłem 267 mil. To jest 440 km. Nie pamiętam dobrze. Coś takiego. Więc całkiem dobrze poszło. No jak widać, ten autostop w Stanach no, działa. Ale Andrew, tak jak powiedział, że no niestety Tomek mówi po covidianie zaczął upadać. W sensie z roku na rok jest coraz gorzej. Mówi, że jak mnie zobaczył na autostopie, to mówi, że po prostu, no mówi, olśnienie mówi. Autostopowicz? Mówi szok. Po prostu on nawet mnie nie pytał, gdzie ja jadę. On wysiadł już tam przygotowywać miejsce mi po prostu w samochodzie. Niesamowite, bo mówił, że był w takim szoku, że nie był w stanie tego opanować. Dobra, ja idę się umyć, wezmę prycho i idę spać, no. Tutaj w drzwiach jest po prostu taki też, wiecie, zamek, nie? Na zasadzie, że można od środka zamknąć, więc sobie też po prostu zamknę. No dla wszystkiego, no nie to, że wiesz, nie to, że mam jakieś uprzedzenia do Andrew, tak po prostu, no. Bo jak założę zatyczki, no to tak śpię takim twardszym snem, a jak będę wiedział, że mam zamknięte drzwi, no to może się lepiej wyśpię. Przezorny, zawsze ubezpieczony w podróży, zwłaszcza kiedy jesteś sam. No. Ktoś może powiedzieć, że kierowniku, ale to jest wyjście, no grube wyjście poza strefę komfortu. I to jest grube wyjście poza strefę komfortu. Teoretycznie mógłbym spać w namiocie gdzieś tam, ale pomyślałem sobie, to jest, powiem wam, że to się zdarza tak rzadko, że ktoś zaprasza cię do domu, że szkoda po prostu w takiej trasie nie skorzystać. W sensie zobaczyć to, co teraz widzimy, jak żyje Andrew, z czym się styka, z jakimi problemami, no to pokazuje bardzo, bardzo wiele o tym, jak się tutaj żyje. Ludziom. Od takiej prawdziwej, realnej strony. Nie przypudrowanej. Słuchajcie, to słyszymy się jutro, znaczy dzisiaj jeszcze, ale za 2 sekundy, dobra? No, dobrej nocy i co? I pamiętajcie, że zostawić łapeczkę, tak przypominam w środku filmu, bo czasami zapominacie. Dobra, dobrej nocy, zaraz się słyszymy. Siema Murtule, wstałem, jestem, żyję, co by to nie znaczyło, ale patrzcie na to. Drzwi zamknąłem tą klamkę, no i lustrem przystawiłem, w razie czego gdyby ktoś nieautoryzowany wchodził, no to lustro by poleciało, to bym się obudził. Ogólnie ograniczone zaufanie w podróży, tyle wam powiem. Ale jak ktoś pyta, czy się wyspałem jakoś tak ekstremalnie dobrze, no to powiem wam, że nie. Bo jakoś miałem taką banię przepełnioną tymi amerykańskimi świrami. No więc spałem na takim czuwaniu. Spałem z jedną zatyczką. Jedno ucho miałem odetkane, w sensie, żeby w razie czego szybko zareagować. Ale bezpodstawnie. Powiem wam, że te wszystkie jakieś filmy, nie filmy, te historie takie dziwne ze świata, to naprawdę wchodzą na banie mocno w podróży. A jeszcze warto wspomnieć o tym, że jest bardzo zimno. Bardzo zimno. Kurczę, dobrze, że mam śpiwór tam do -10, bo to przynajmniej ciepło jest, ale będąc tutaj w domu obstawiam, że tutaj jest jakieś może 5 stopni. Jest naprawdę tak. Normalnie tutaj aż czuję taki chłód przeszywający. 9:30 zbieram się. No, Andrzej nie wstaje.
A gdzie nasza psiula? Słuchajcie, tak wygląda domek. Zaraz wam pokażę domek Andriego. Wczoraj koło robiliśmy, bo tutaj się okazało, że przebiło się jak jechaliśmy. A to jest, nie wiem czy to jest małe miasteczko, czy to jest wioska. Od mojej drogi jakieś 20 minut, 20 z kawałeczkiem. A to jest ogólnie ciężarówka Truck. Andrew tym dorabia na Uberze, a to jest jego taka chatka. To powiem wam, że ta chatka to wygląda no autentycznie jak z takiego filmu po prostu amerykańskiego, gdzie mieszkają ludzie z problemami. Powiem wam, że spałem na czuja. Ktoś może zapytać, czy się wyspałem, no to tak tak i nie. No nie spałem tak w 100%. W namiocie bym, nie wiem czy bym lepiej spał pierwszej nocy, tak. W każdym razie no jestem taki wypoczęty, ale taki jeszcze trochę czerstwy. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jak wczoraj się Andrew zatrzymał, ten mój kumpel z Węgier, to poczułem tak jakbyśmy się znali. On po prostu miał taką dobrą aurę, no że zdecydowałem, że jednak u niego przekimam. No i to był dobry wybór. Chodzi o to, żeby tak jakby poszerzyć swoją świadomość tego, jakie są stany, jacy są ludzie, żeby nie oceniać z góry. To też jest ważne. Poszerzamy aspekty naszej wiedzy socjologiczne i kulturowe. Andrew, so here in Pennsylvania, you don't need to close the house? It's open. You live not in open. this neighborhood. Really? You live open for a few hours. Yeah. Oh, I'm not worried. I mean, yeah, some places you would. This is not one of them. No one really locks their houses too much around. Amazing, this is heaven. Ale jaja. Normalnie jedziemy sobie na ten. Andrew zostawia otwarte. I feel like I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old side, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. Phillipsburg. Jesteśmy w Philipsburgu. Jedziemy z moim kumplem popatrzeć jakieś stare domy. Proszę, takie amerykańskie miasto. So this is Phillipsburg. Jesteśmy w Phillipsburgu. Słuchajcie, to jest najstarszy dom w Pensylwanii, ale zauważcie jak jest budowany. No powiem wam, że identycznie jak w Polsce. Krokwia, tutaj glina. Niesamowite, zobaczcie jak to z daleka wygląda. Stara konstrukcja, która była stosowana tutaj w Pensylwanii. Nie, ostro. Kurczę, szok. I takie chatki tutaj naokoło nieduże. Jeśli chata jest tutaj, no to wiadomo, że z przyczyn sanitarnych toaleta kiedyś musiała być obok tutaj, więc postawili tutaj i to jest dość ciekawe. No ona wygląda, wiecie, tak ładnie, no po prostu dostosowali do obecnych czasów. Proszę. Tak to mniej więcej wygląda. To miasto wygląda jak wymarłe, ale weekend jest, godzina 11, więc ludziom się nie śpieszy. Tutaj jesteśmy w małym mieście, to jest główna ulica. Tutaj bloki mieszkalne.
Yeah, please check. Okay. Słuchajcie, jesteśmy u Andre w drugim domu. Tutaj ogólnie ta część Pensylwanii charakteryzuje się tym, że tutaj po prostu są kopalnie węgla. No i tutaj ludzie, kiedy te kopalnie zaczęły, wiecie, upadać, no to ludzie też zaczęli upadać. No ale patrzcie, pokażę wam chatę z 1930, około 30 roku. You got it? Great! Będziemy mogli wejść do środka. Przyczepa Andre. Zobaczcie, Volkswagen Beetle. Przecież to jest, wiecie, no w Stanach zabytek. Kurczę. Wow. I on po prostu tutaj sobie tak stoi tak sobie rejected, czyli niedopuszczony do rejestracji. Stoi sobie i tego. I sobie gnije. No tutaj hala, bo tutaj dosłownie jest kopalnia. A to jest ta stara chata. Zobaczcie, jak ona jest zrobiona. Podejdę pod murówkę najpierw. Ja wiem, że dla Andre to co ja robię, to jest dziwne, ale nie każdy wszystko musi rozumieć. Wchodzimy do Andre. So this is old house, like 1930. Wow. Yeah, if you come upstairs, you can see some real evidence. Te domy wyglądają naprawdę tak krucho. I że on wytrzymał prawie 100 lat, to jestem w szoku. These old news Komin. articles that are here were under the floor, and they're from 1930. Let me since you're interested, let me. So old newspapers. Yeah. Oh my god. But Really old. Really old, and I'm trying to see if I can make money off selling these things, Yeah. so that I could pay for some of my. Oh my god. My It's needs. 1940. Kwiecień. Wow, it's really old. Really old. There were giants. Wow. This is gold. You think? Yeah. I thought so. So This is memories. I was very careful about how I worked something out. 1940. 1940. So in Poland we have war. Second war. Nobody thinking about to read the comics. Right. Wow. This. Keep safe it. Yeah, I know. I'm. Tarzan. Edgar Rick. Rice Burroughs. Rice Burroughs. Zobaczcie, stary komiks Tarzana. It's interesting. You will decide. Is it time to change horses? Szanowni Państwo, wiecie, tutaj jeszcze z Andrew jestem, ale tutaj już jesteśmy na ostatniej prostej, żeby się pożegnać. Ale wiecie, że ze mną, moi drodzy, zawsze odwiedzicie między innymi cmentarze. No i tutaj mamy okazję pierwszy raz zawitać na cmentarzu amerykańskim, gdzie już możecie na wstępie zauważyć, że nagrobki są stare. Zobaczcie, 1817, 1908 rok, o 1900. Co mi się podoba bardzo w takich amerykańskich właśnie nagrobkach, to fakt, że te nagrobki to głównie takie płyty nagrobne, Warren. Głównie to płyty nagrobne, nie ma jakichś wystawnych takich pomników, które kosztują krocie. Zobaczcie, no niekiedy są to takie drobne płyty, jak tutaj na Elizabeth Moyer. Proszę bardzo, w 32 zmarła Louise Moyer w 70 latach. Więc to są takie drobne upamiętniające elementy, które nie mają w sobie żadnej przesady. I zobaczcie, jak to minimalistycznie wygląda. Zobaczcie, są jeszcze takie małe MC, bardzo drobne. Nie ma już. Może dzieci. Ktoś zapyta kierowniku, czemu flaga przy grobie. Może pracowali w wojsku, może weterani. Melvin Snyder. Tutaj Baby Snyder, czyli prawdopodobnie jakieś małe dzieciulko, które nawet imienia nie dostało.
Sure. Thank you, bro. Pożegnałem się z André, troszkę mi aż łezka się zakręciła. Powiem wam, że no bratnia dusza autostopowa tutaj ze Stanów. I no smutno się robi, jak się żegna po jakimś czasie ludzi, z którymi się ma wspólną ideę, wspólne poglądy. No ciekawa sytuacja w ogóle, ciekawe zderzenie dwóch osobowości, ale jest godzina 13, muszę kontynuować drogę. No i jeszcze kawał drogi do Dallas mi zostało, do mojego znajomego Romka. Więc siłą rzeczy co, kończymy na dzisiaj odcinek, no i będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. No jak widzicie, przygód co niemiara. Dzieje się, więc pamiętajcie, zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, poczta sandałowa, to jest bardzo ważne. Chciałem na skróty, chciałem szybciej. Czy to w ogóle ma sens? Nie wiem, mordula. Czy tędy można zejść? Ciężko powiedzieć, szczerze powiedziawszy, ale nie chce mi się już wracać na drogę, więc tędy spróbuję. Bo do sklepu idę kupić wodę, no. Bo na trasie tam wody nie ma. No więc trzymajcie się, moi kochani. Łapka w górę i tyle. Mama mówiła, zostań w domu. Zostań w domu. Kto chodzi na skróty, ten do sklepu zawsze wróci. Dobra, jesteśmy. No nie świrujcie, stamtąd zlazłem, ryzykując swoje życie. Dobra, kończymy. Trzymajcie się. Do usłyszenia.